Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Sowaka, to przed wami kolejny odcinek z RAIDER 1. Jesteśmy w poziomie Atlantis i przepraszam, jeśli mój głos będzie przygoszony, ale może jaka erupcja, ale jest po północy. No wow, Boże święty, co mi tak zżarło. W ogóle jakieś niewychowane. Jest po północy i jestem świeżo po ćwiczeniach, bo od 3 tygodni staram się regularnie ćwiczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się poddam po świętach. No, z tymi świętami to zazwyczaj różnie bywa. Ale myślę, że nie będzie aż tak źle i tym razem się uda. I w ogóle umarłem, znaczy już nagrywałem sobie teraz tak na spokojnie, ale postanowiłem, że w sumie to po co zapisywać grę i kiedy już wyszedłem z tego pomieszczenia, to nagle spadłem tu. Dobrze, dobrze. Wlatuj. Proszę cię. Chcę się zabić. Boże, jedyny. Kto to powinno się takie... Właśnie dlatego nigdy nie lubiłem Atlantydy, bo po prostu... Znaczy oprócz tego całego takiego mięsistego klimatu. Atlantyda jest ogólnie dziwnym pomieszczeniem, czy lokacją, Boże, pomieszczeniem. To po prostu ci przeciwnicy są absurdalni. No nie chodzi o to, ile oni mają życia, to po prostu te całe latanie ich i tak dalej, to po prostu męczy. Dobra, ja wiem, że ty pójdziesz sobie schodami tutaj do mnie na górę. Miejmy to już ze sobą. No i fajnie. No żyła sobie, żyła i też żyła, tam żyła i też żyła, już nie żyła. Dziękuję bardzo, do widzenia. O żyłach to tutaj można gadać, bo tutaj jest ich sporo. No, zapiszmy sobie. Weźmy te głupie, jak ja przed chwilą. Nie lubię, jak oni tak lecą. Weź to mnie podwiedź jakoś normalnie. Właśnie tak jak na przykład. Tak jak na przykład. To byłby sekret. Ale nie idziemy po sekretach. Właśnie, że mnie nie zmaścił. Chociaż częstszy zapis to jest większe ryzyko wywalenia z gry, więc w sumie to z drugiej strony w ogóle nie zapisywać. O, to jest pytanie. Kiedy ja to nagrywam? To jest 23. Aha. Nie dokończyłem opowiadania o całym moim pięknym dniu, który zaczął się gdzieś tak mniej więcej 10:30. Wiecie, jak to jest, kiedy macie się zabrać na przykład do przygotowań na maturę albo coś w tym stylu? W ogóle do nauki. Tylko czegoś nie będziemy zabijać. Postanowicie sobie, że od 8 nad ranem będziecie robić wszystko, co się da związanego z nauką i tak dalej. No i często taki plan nie wypala. Czy gdzie ja muszę iść najpierw? Tutaj na pewno. W ogóle tak. W ogóle po prostu. Nastawiam sobie budzik.
Jak człowiek. Na 9:30. No i planuję sobie wstać o tej 9:30. Dzwoni tam budzik rano o tej 9:30, tak, patrzę rano. 23 grudnia, hello, pierwszy dzień wolnego, a o 9:30 chcesz wstawać? No ale wstaję, wow, o dziwo, o tej 9:30, znaczy, że chce mi się wstać o tej 9:30. A to czy ja wstałem o tej 9:30, to ja bym nie powiedział, ja wstałem o 10:15. Dzwoni mi budzik w telefonie, a ja postanowiłem, że to oleję. Ale tak w sumie zazwyczaj jest. I po prostu zanim się zabrałem do pisania wypracowania z angielskiego na 250 słów, to postanowiłem sobie poprzego na Facebooka. Jeszcze później chciałem, wiecie, znaleźć jakiegoś live'a, żeby sobie posłuchać w tle. Po prostu wszystko, aby tylko nie to, co trzeba robić. Ale i tak muszę szczerze powiedzieć, że się w miarę szybko wyrobiłem, bo gdzieś w okolicach 16 opowiadanie było gotowe. Według mnie całkiem sprawnie. Opowiadanie na 250 słów, a tak właściwie to na 309. Co liczyłem? No, 250 słów. No, strzelę sobie na 309. Nie, bo a tak na dobrą sprawę do tych przygotowań moja pani od angielskiego tak się przyłożyła do przygotowań do tego opowiadania, jakbym ja co najmniej telenowelę miał napisać. I szczerze ja się tak nastawiałem, że to będzie taki hardcore trochę. Napisać na te 250 słów. Ale jeszcze tak człowiek i się stara napisać to jakoś tak w miarę ładnie i składnie. Zaimplementować te wszystkie nowe techniki, których specjalnie się człowiek uczył. Akurat na tę ewentualność typu zamienniki na słowo set, na smile, na love. Chodzi o kochać, tylko o śmiać się, nieważne. I człowiek jakby tak to przeszukując, myśli, że ta praca do zrobienia jest po prostu taka ogromna. Ile my się kart pracy narobiliśmy i w ogóle to będzie wasza praca życia. Chciałem. Będzie właśnie takie. Dobra, w 5. I tak usiadłem do tego. Staram się to właśnie wszystko wprowadzić. I tak w ogóle trzeba sobie wcześniej zaplanować to opowiadanie, trzeba napisać i tak dalej. I tak zaplanowałem sobie 6 akapitów, nie? Plus 7 prawdopodobnie na zakończenie. Nie wiedziałem, jak jeszcze mi to tam do końca wyjdzie i myślałem, że pewnie wyjdzie z tego mało. Pierwszy akapit 81 słów. Drugi akapit 107. Ja sobie myślę, że to jest chyba jakiś żart. Ja się tutaj tak staram, ślęczę nad tym tyle czasu, a tu się okazuje, że mi to tak od ręki idzie, a może to o to pani chodziło, że mi poszło od ręki. Nie wiem. Że takie opowiadanie na 250 słów to będzie taki pikuś, a wręcz to, co ja sobie wymyślam w głowie, będzie aż za długie do tego i się pojawi z drugiej strony problem. No naprawdę. Proporcje przygotowań do tego, ile ja się musiałem nad tym napracować, są co najmniej złe. Są dziwne, ale prawdopodobnie dostanę option, że jest słabe. To moje opowiadanie.
Pewnie tak będzie. Bo jest tak proste, że prościej się nie dało. O grupie licealistów z Wielkiej Brytanii, która... Aż tak. Jest postać Stefani. Tak, inspirowałem się tym Raiderem. Także Stefani jest. No i jest Laura. Nie Lara, tylko Laura. To zawsze się ludzie denerwują, że aha, nie mówi się Laura, tylko się mówi Lara. W sensie, że jest napisane Lara, a nie Laura. I że się mówi Laura. I tak dalej. Także ja napisałem sobie Laura. No tak, dla wkurzenia dodatkowego. A ja już cię widzę, to mało. Ach, nie lubię. Tu można go tak, w taki sposób złapać. Tak to mi się zawsze podoba. Jak czujecie te dźwięki, takie blokowania? To jest dziwne. Nie, ten drugi. Czy już można zupełnie normalnie przejść? No wiesz to. Ja tak lubię we dwójkę na raz sobie wchodzić. No i ogólnie Steph jest zakochana w Harrym. Natomiast Harry jest zakochany w Laurze. A Laura i Steph to są najlepsze przyjaciółki, best ever friends i w ogóle. BFF-ki na 100%. To jak podchodziła to twarz jego. BFF-ki 100%, a znowu Felix jest znajomy Harry'ego, który lubi gotować, a Laura zawsze otwiera flirty, zawsze otwierała flirty Harry'ego, bo uznawała, że jest za biedny na nią. Tak, bo ona jest super mega bogata i w ogóle. Jest too pure for him. Ej, nie, sobie lubię wyglądają. Weź. Ja w tym pomieszczeniu nie czuję się bezpiecznie. Biorąc pod uwagę, jak to się namęczyłem na mokru, to nie. No i postanowiłem sobie pójść do kina. W sensie Harry chce zaprosić Laurę i Steph do kina. Chce pójść razem z Felixem. I tak dalej, i tak dalej. No i co się okazuje, że Felix, on wie o tym, o tych flirtach, o tych uczuciach do Laury. No i postanawia zaprosić wszystkich do kina. W sensie Harry postanawia zaprosić wszystkich do kina, a Felix ma chytry plan. I się okazuje, że na to spotkanie przychodzi tylko Steph i Harry. No i tak za bardzo ten Harry nic nie czuł do tej Steph. A w sumie to... udało się. No i poszli jednak do tego kina tylko we dwójkę, no i się okazało, że się w sobie zauroczyli.
Znaczy zauroczyli się swoimi osobami. No i kto wie, co z tego wyrośnie i tak dalej. Harry odprowadził Steph pod dom, ale że Steph, no wiadomo, kobieta wścibska, ciekawska, no to chce się dowiedzieć, co się dzieje z Lorą i Felikiem w tym samym czasie, w którym oni tam sobie tam rozmawiają. Ku zdziwieniu wszystkich, Steph przychodzi do Lory. Aha, on tak sobie ustał i strzeli we mnie, tak? Okej. To jest z jednej strony jedno najłatwiejsze, z drugiej strony jedno z najtrudniejszych. Okazuje się, że kiedy Steph zapukała do Lory, to zarówno Lora, jak i Felix się migdają. A że Felix jest zafascynowanym kucharzem, to razem ugotowali przepyszną kolację, delicious supper i po prostu jemu w gębie ciasto czekoladowe, nie? I się okazało, że się polubili, że razem tak piekli, gotowali w ogóle. To było takie cute, ale no Steph jest zszokowana i nie wiadomo, co się stanie z tym faktem dalej. No i się skończyła opowieść. Zakończyło się pytaniem retorycznym, co się stanie, jeśli Harry pojmie, co się stało. Że z jednej strony został wystawiony, a z drugiej strony że zostanie wystawiony, a jednak poznał bliżej Steph i się w niej zadłużył. I nie wiadomo, no i musi sobie czytelnik sam dopowiedzieć, o co chodzi. Chciałem to zamieścić w opowieści, ale już było 309 słów. Nie wiem, czy ja to za dokładnie robiłem aż, czy o co jej... No nie wiem, o co to chodzi, ale coś takiego jest. Właśnie. My już jesteśmy pod tym, tak. Już jak jesteśmy pod tym, to nie będzie jakiegoś, nie wiem, dziwnego stworzenia, które będzie chciało nas zabić. Czy będą, spokojnie, ale nie w takiej postaci. Wow, że ją tak przyciągnęło. Nie wierzę po prostu. Może. Te pułapki takie skuteczne. No, jak już napisałem to opowiadanie na brudno, znaczy najpierw był plan, jeszcze w czwartek był plan, dziś jest piątek, no właśnie dzisiaj to napisałem na brudno, przepisałem i zabrałem się za WOK. Wiedza o kulturze to jest zło, moi drodzy, szczególnie u mojej pani. Wiadomo, kultura, wiedza o kulturze, hello. Ale musiałem przepisać jeszcze raz sobie zacząć, bo nie wiedziałem, czy to, co ja tam pisałem, nadaje się do pokazania ludzkości.
szerszemu gronu odbiorców, bo naprawdę były dziwne rzeczy. W sensie jakieś takie nieskładne były te wszystkie notatki, postanowiłem, że to przepiszę. Zrobię to jakoś ładnie i działanie. Logiczne. Więc wyglądało to tak, a nie inaczej. Ale sobie tutaj zapisać, wiecie. Czekaj, na szarżuj, tak? Czekać, dobra. No, hej, Larcia. Czas się ciebie pozbyć. Ty mięsista biczówko. Czas się skończył, no dobra, mocha, ha. To się otworzyło zapach z biegiem. Szybko, zanim skończy się muzyka. No. Wiem. Czyli też macie wrażenie, że ona tylko spadła na dół i niczego co się z nią nie stało? Nie. Ej. Ona zniknęła. Dzień dobry. Witam was po przerwie. Nasze stworzonko. Nasz sobowtór jest już w dołku. Więc możemy się zająć tym, co trzeba. Mówicie spuszczeniem łupnia kolejną masą mięsistych przeciwników. Takie rzeczy, jakieś szpileczki, kurde, to zmarzysz. No dobra. Zrobię coś, czego nie zrobiłem jak w na walkthrough. Czyli najpierw pójdę po amoluzji. W ogóle jak się teraz tu zastanawiam, ja będę musiał użyć save'a Stanley, żeby w ogóle grać w The Great Pyramid. Szczerze, ja nie mam nic przeciwko. Ale to nic, słuchajcie... Nic. Więc tak, zapisuję tutaj. Bo to się różne rzeczy wygląda. Zawsze nie wychodzi do końca. Zrobimy to jeszcze sobie. No i fajnie. Zrobiliśmy tę grę. Tę grę. Także słuchajcie, ja się będę z wami żegnał, bo mnie wywali teraz z gry. Bo ta gra nie chce z OBS-em do końca współpracować.
się tak współpracuje lepiej niż... Wow. Ej, to się akurat obrazy z kamerą. Wow. Są cudne i boskie. Także to byłem ja, Suwak. Nie zapomnijcie, że teraz będzie film, to trzeba obejrzeć. To się sporo wyjaśni po tym filmiku, ale to było wszystko. Także ja jestem Suwak i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. You can't do this. We condemn you, Natla of Atlantis, for your crimes, for the flagrant misuse of your powers, and for robbing us of ours. You can't, Breaking the free bond of consent that our people are ruled and secured under, and invading Teopan and myself with our army, our warriors, empty from our pyramid, so that you can use the pyramid, its powers of creation, for your own mindless destruction. Mindless? Look at you! Neither of you have one squirt of inventive juice in your heads. Wasters. Let's just do it. Tehokan! You use the sacramental place as a source of individual pleasure. As some freak factory. They're survivalists, a new generation. A slaughter heap now. And you. We're gonna lock you in limbo. Make your veins, heart, feet, and that diseased brain stick solid with frozen blood. Greet your eternal unrest, Natla! You won't rest either, or your damned continent in death. Back again. And you? For a grand reopening, I assume. Evolution's in a rut, natural selection at an all-time low. Shipping out fresh meat will incite territorial rages again. Will strengthen and advance us. Even create new breeds. Kind of evolution on steroids, then. A kick in the pants. Those runts Qualopec and Tehokan had no idea. The cataclysm of Atlantis struck a race of languoring wimps. Plummeted them to the very basics of survival again. It shouldn't happen like that. Or like this. Hatching commences in 15 seconds. Too late for abortions now. Not without the heart of the operation. No! 10, 5, 4, 3, 2,